Lubimy mozaiki z drewna, dlatego spróbowaliśmy swoich sił, tworząc lampę Edisona osłoniętą sześcianem o pikselowych ściankach. Zapraszamy do oglądania. Lampa będzie się składać z dwóch głównych części. Żarówki włącznika wkomponowanych w podstawę sklejonych desek oraz zewnętrznych ścianek zbudowanych z mozaiki klocków o różnej wysokości. Mozaika posiadała będzie puste przestrzenie, którymi będzie wydobywało się światło. Pojedyncze klocki mają szerokość około 3 cm. Każda ścianka, wliczając puste miejsca, składa się z 81 elementów. Lampa będzie więc sześcianem o krawędzi wynoszącej około 27 cm. Do wycięcia mamy ponad 300 klocków, więc trochę pracy przed nami. Ścianki składać się będą z klocków o wysokości od 1 do 2 cm. Mozaika będzie zbudowana z ciemnych i jasnych klocków. Ciemny kolor uzyskujemy poprzez opalanie. Aby wydobyć strukturę drewna, każdy z klocków szczotkujemy. Bardzo przydatne okazały się wydrukowane schematy każdej ze ścianek. W pierwszej kolejności dobieraliśmy ułożenie klocków tak, aby obok siebie nie znajdowały się żadne elementy o tej samej wysokości. Gdy schemat ułożenia klocków był już gotowy, przystępowaliśmy do ich sklejania. Klejenie wykonywaliśmy na papierze silikonowym. Jako że klocki były połączone tylko ściankami bocznymi, zaobserwowaliśmy lekkie wybrzuszenie po wyschnięciu wszystkich tak przygotowanych ścianek. Następnym razem spróbujemy użyć drewnianej podstawy, do której będziemy przyklejać poszczególne elementy. Kolejnym etapem było przycięcie ścianek pod kątem 45 stopni. Aby zwiększyć nieco kontrast poszczególnych elementów wewnętrznej części ścianek, najpierw pomalowaliśmy je na biało, a potem wyszlifowaliśmy, uzyskując taki oto efekt. Pora na sklejenie ze sobą wszystkich ścianek. Wykorzystaliśmy klej do drewna, oraz klej do klejenia na gorąco.
Wewnętrzna część lampki składa się ze sklejonych ze sobą odpadowych desek. Po przycięciu sklejonych desek do odpowiedniego rozmiaru rozpoczęliśmy wiercenie otworu na oprawkę żarówki. Otwór będzie posiadał dwie różne średnice, tak aby dopasować się do kształtu oprawy. Po wyłamaniu nadmiarowego drewna można sprawdzić, czy wszystko pasuje. Kolejnym etapem jest wydrążenie otworu pod włącznik. Wykorzystujemy do tego celu wiertarkę oraz frezarkę. Pozostaje nam jeszcze wykonać kanał na kabel zasilający, ściąć nieco krawędzie i możemy zabierać się za lakierowanie. Ostatnim elementem ścianek bocznych są nóżki, które wykonujemy z drewnianych kołeczków. Na koniec zostaje nam połączenie oprawki, wtyczki i włącznika przewodami elektrycznymi. Chwila prawdy i lampka skończona. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj i daj kciuka w górę.